Witajcie telewidzowie kolejnego dnia z parku Tyrona w Kolumbii. No i jak ostatnio mało spaliśmy, 2 godziny wczoraj spałem, no to mówiłem wczoraj, że się wyśpię, będę spał 12 godzin, no i pyknęło 12 godzin. Poszliśmy spać przed 8, teraz jest godzina przed 20, teraz jest godzina 8. Także sporo godzin, ale ja teraz nawet nie wiem, gdzie jest Marika, bo obudziłem się, Mariki nie ma. Musiała gdzieś sobie wyjść, pewnie gdzieś poszła nad morze. No ale mnie tak przycisnęło, więc ja muszę iść do kibelka. A przez to, że jesteśmy w dżungli, to nawet nie ma jak się skontaktować, bo tutaj zasięgu nie ma. Tutaj las, góry dookoła, z tej strony morze. Czasami gdzieś tam jakiś zasięg złapie, ale jakby nawet nie jesteście w stanie nic sprawdzić, tylko przyjdą jakieś powiadomienia i tyle. Przejdę się tutaj, zobaczę na tej pierwszej plaży, czy jest gdzieś Marika. Tutaj jest stołówka, śniadania serwują, obiady, kolacje. A ja zobaczę na tej pierwszej plaży, czy Mari gdzieś tutaj siedzi. Dzisiaj pogoda też taka, przejaśnia się, bo robią się niebieskie chmurki, bo tutaj szare były takie, więc myślałem, że tutaj nic z tego dzisiaj nie będzie, a zaczyna być ładnie. Tutaj nie widzę Mariki, a tutaj też nie. Dobra, wracam do namiotu, bo będziemy musieli tak się zaraz wyprowadzić, więc Mari zaraz przyjdzie. Jest i zguba. Gdzie byłaś? No myślałam, że wrócę, jak kupię ci kawkę, wracam tutaj po pieniądze, a ciebie nie ma. Mówię, pomyliłam namioty zasłonięte i tak, mówię, nie no, 15, nasze. A byłem w toalecie, mówię, idę jeszcze się przejdę tam zobaczyć, gdzie jesteś. A okej, no porobiłam tak bardziej pod muzykę kilka ujęć i tyle w sumie. Rozpogadza się, bo tak było już, widziałem ciemno, ale jest okej. No i jednak pospaliśmy. No już wspomniałem, 12 pękła. Idziemy na śniadanie, zostawiamy jeszcze jeden plecak w środku, mamy jeszcze 1,5 godziny do wyprowadzki, bo wyprowadzka jest około godziny 10. No i transmitter nam się popsuł od mikrofonu, przynajmniej tak uważamy, bo nie działa, nie chce się połączyć z telefonem ani jednym, ani drugim. Cały czas mryga ta lampka, więc zobaczymy. Próbowaliśmy wyciągnąć, włożyć takie podstawowe rzeczy, końcówkę, ale nadal nie działa, więc dźwięk będzie z telefonu dzisiaj. Naszą pastę już posoliliśmy, dolaliśmy jakiegoś takiego sosu, który kupiliśmy w sklepie. 1000 wysp. No i mamy śniadanie. Przed chwilą podejrzeliśmy, jak to wygląda na innych talerzach i jajuwa, taka chamska jajuwa wysmażona. Tak, sucha jak biury, 30 000, czyli jakieś 27 zł. Wzięliśmy dzisiaj sobie kawę do śniadania. Kosztuje 4 z mlekiem, a wczoraj wyliliśmy 3 bez mleka, czarna. Wymieszana pasta wylądowała już na chlebie. No i co, ja mam do tego jeszcze pomidorka. A i paprykę zapomnieliśmy. Zobaczcie, to jeszcze wszystko jest zimne, tak? Te butelki z wodą trzymały dobrze. To był dobry pomysł. My przygotowani na ten biwak, jak kiedyś Polacy do Chorwacji jeździli. Też samochody załadowane konserwami. Tak samo my. I lecimy już kolejne kanapeczki. Pokażę wam teraz, jak wyglądają łazienki na tym kempingu. Tutaj są namioty 1, tam dalej są 2, gdzie my spaliśmy. Są też jakieś takie chatki, gdzieś tam też można sobie wynająć. Wszystko z wentylatorem. Tutaj na tą plażę można dojść, nie trzeba spać. Jak nie jesteście tutaj rezydentami tego hotelu, no to tego kempingu, no to za toaletę płacicie 2000 i za prysznic też 2000. Tak wyglądają prysznice, jest tutaj 7 kabin, po prostu woda leci tutaj, odkręcacie sobie, zimna. Opuszczamy już nasz bałagan numer 15, to był nasz namiot. Tak wygląda te pole kempingowe. Raz, dwa, my w drugim rzędzie mieszkaliśmy, tu jest 3., 4., 5., 6 rzędów widzę tych namiotów podwójnych. No i tak jak wam pokazywałem, tam były pojedyncze, ale zaraz wam jeszcze pokażę, bo to nie wszystko na tym kempingu. Też są hamaki, proszę bardzo, suszarka, ktoś tu sobie gacie suszy. Są 2 rodzaje hamaków, są takie z, jak to się Mari nazywa? Na komary? Siatką na komary. Siatka na komary, Moskitiera. Tak. Że sobie wchodzicie do środka, tutaj zaraz wam pokażę, wchodzicie do środka i sobie śpicie w takiej moskitierze. Sporo jest tych hamaków tutaj i to jest jeden z tych hamaków, raczej miejsca hamakowe. 40 tak, za osobę. 36 zł. Tak, a zaraz wam pokażę inne w najlepszym miejscu. Wlepimy naszą wlepkę, ale widzimy, że jest tutaj już jedna z kanapy w świat, także nasza tutaj doleci. Coś tu naleci. Oj, chyba się zobaczyły przez tą trasę. Cele są zdezelowane. Ale tu miejsce znajdziemy. Na dole może. Gdzie na dole? Tutaj? Pod jeszcze. No. Tutaj? No. Tutaj bardziej widoczne. Więc jak będziecie, to dawajcie znać.
A najlepsze miejsce z hamakami jest tam. Idziemy teraz zobaczyć na górę. Z tej strony jest morze, a tutaj jakieś bagienko, jakaś trawa rośnie wysoka. Też piękne palmy. Widzicie te fale tam? No konkretne. A my musimy iść tutaj po tych schodach na górę. Już mamy piękne widoki. A tutaj zaczynają się te hamaki. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Jest taka godzina, że też ludzie musieli się wyprowadzić. Ale chodzi o ten klimat, o ten szum morza, o te hamaki, że śpicie, leżycie z widokiem pięknym. Patrzcie, ile tych hamaków tutaj. No i patrzcie, taki widok dookoła. Piękna sprawa. 60 000, tak, ten hamak? Tak. Tak, to 54 zł wychodzi. Patrzcie, dookoła piękny widok. Można sobie podziwiać. Jedynym minusem jest to, że do łazienki muszą chodzić przez całą plażę gdzieś tam. Tam, gdzie my. No i teraz jak po drodze szliśmy, no to czuć jednak woń moczu. Tak, to właśnie tutaj. Mocno i chusteczki porozwalane. Tak, tutaj dziewczyny i chłopaki sobie sikają gdzieś na tej trasie, no bo tam to muszą gonić, jak komuś się chce dwójkę, no to 5 minut to może być za długo. My się powoli zbieramy z tego miejsca tutaj na środku, tutaj gdzie są te hamaki, ale jeszcze jak są te hamaki na dole, to ja teraz siedzę tutaj u góry i tutaj wyobraźcie sobie, są pokoje za 450 000 peso, czyli za 400 zł. A zaraz wam pokażę z drugiej kamery. Tutaj są te pokoje, 2 z tego co wiemy są, albo to jest jeden duży, nie, chyba 2 raczej. Są 2 pary drzwi, no i z pięknym widokiem tutaj możecie sobie leżeć na hamaku, no ale 400 za coś takiego, no to lekka przeginka według nas. Dobra, zbieramy się? Tak, rozkminialiśmy teraz z Mariką, który ten hamak jest najlepszy, bo chcieliśmy wam powiedzieć numery, ale jakby wszystkie są dobre, no bo jak śpicie na tych, no to widzicie tą plażę z tymi palmami. Jak śpicie z tamtej strony, no to widzicie morze i zachód słońca gdzieś jest z tamtej strony, także każdy hamak ma coś dobrego, jakby tutaj nie ma co wybierać. Plusem tych plaż jest ta niedostępność tutaj, no bo żeby tutaj dojść, to trzeba pokonać te góry z tej strony, tak jak myśliśmy, no i dlatego też tutaj nie ma jakichś dróg, są jakieś ścieżki tylko. Wiemy, że jak będziemy szli dzisiaj w drugą stronę tam, jest łatwiej, nie ma aż takich wzniesień, bo wzdłuż plaży się idzie i później, no dość taka płaska droga, tylko 70 metrów do góry. Kolorki nam wyszły, to od razu też lepiej to wygląda. Marcin skakuje jeszcze do wody. Piękny nurek. Ja popilnuję naszych rzeczy, no i zastanawiam się, czy dzisiaj wejść. No kusi, ale w mokrych rzeczach kilka kroków tylko zrobił. Oj, zobaczcie jak głęboko. Spory spad na początku. Zobaczcie, ktoś podpłynął tutaj łodzią walizką. Pewnie zostają tutaj na noc, czyli jest taka opcja. Mają tutaj taki schowek w tej łodzi. To pierwsze tutaj widzę, bo wczoraj to takie malutkie łódki jak odpływały, to tego nie widziałam. Jest godzina 11:30, my powoli spadamy z tej plaży, bo przed nami dzisiaj jeszcze 10 km do przejścia. No chcemy się wyrobić tak w jakieś, no myślę 3-4 godziny. Tutaj prostsza droga jest ponoć, więc no powinno być trochę krócej. Przed wyjściem dalej jeszcze weźmiemy sobie prysznicę, żeby spłukać się z tej soli, żeby nas nic nie szczypało. O, tak, to mi się akurat przyda taka zimna woda tutaj. Tutaj te prysznice są takie, że jak jesteście wysocy i macie trochę szczęścia. To wczoraj taki plan tutaj obok mnie stał. Zaglądał? To się z dupą odwróciłam do niego. Lepiej, żeby dupę widział niż cycę. No właśnie, no to tak trochę nisko to jest zrobione, tak mało trochę prywatności. Jak ktoś jest wyższy, no to mówię wam, można sporo zobaczyć. Prysznic wzięty, przebrani, ruszamy. Tego nie widziałem wcześniej, ale jak ktoś ćwiczy, to nie ma wymówek nawet w takim miejscu. Można sobie pomachać. Widzę, jest tutaj zrobiona ławeczka, są jakieś hantle, też jest łamana. Tutaj można jakąś gimnastykę zrobić. Jest kilka na bicka, na tricka, też można tutaj brzuch zrobić. Także spoko miejscówka. A my już tutaj, jak wam powiedziałem, wybieramy się już w naszą trasę, około 10 km. Namioty i hamaki już wam pokazywaliśmy, a te domki tutaj są za 250, czyli jakieś 220-230 zł. No też wcale nie jakaś rewelka za taką budę. Podejrzewam, że tam jest mega gorąco w środku. Ale jest wentylator i śniadanie w cenie. Okazało się, że te domki to domki pracowników, no bo tutaj pracownicy muszą być i jakoś też ciężko by było, żeby codziennie wracali do domu i przychodzili. A te domki do wynajęcia to tutaj są, o, trochę większe, ale też obite, nawet okna nie ma żadnego. No nie ma. Zresztą jest tu nawet nazwa tego pokoju. Tutaj dwójka, no mówię, no ona nie ma pokoju. Tutaj też już ktoś mieszka. A więc tak, ostatni raz. My weszliśmy z tamtej strony, tam są te piękne plaże. Tutaj jest recepcja i my już wychodzimy tędy do wyjścia. Jak ktoś chce, to tutaj zobaczcie, zaraz wam pokażę.
są konie. Można na koniu pojechać, nawet nie wiem ile. Zaraz zapytamy, jaka jest cena. Tutaj jest cennik i do parkingu, tam gdzie już samochody dojeżdżają, motory, no to można za 70 dojechać koniem, czyli jakieś 63 zł godzinę, kolega mówi. Stoper włączony, zobaczymy ile nam to zejdzie. Tutaj sporo tych koni jest, widać, że sporo ludzi z tego korzysta. Jest godzina 12:15 i już właśnie od tamtego wejścia, no bo ten park jest codziennie zamykany o 16. Kto wejdzie, kto zostaje, no to zostaje tutaj, ale o godzinie 8 zawsze otwierają, więc 2,5 godziny, 3 godziny od otwarcia tego parku, czyli o 8 godzinie właśnie z tamtej strony, no to ludzie już zaczynają przychodzić właśnie tak po godzinie 10, około 11 pierwsi ludzie, no i teraz już widzę coraz więcej. No i też tutaj po drodze są jakieś 2-3 plaże jeszcze ponoć fajne i też sporo ludzi gdzieś zatrzymuje się na tych bliższych plażach, bo ludzie przychodzą sobie po prostu na jeden dzień. Wchodzą, idą na plażę, a później wychodzą. Ta trasa zapowiada się o wiele lepiej niż wczorajsza, a to ze względu, że jest tutaj dużo palm, jest całkiem inaczej, zielono, jakoś tak przyjemnie póki co, przynajmniej ten odcinek, którym teraz idziemy. No zobaczcie, Marcin idzie, a wokół niego palmy. No ja się czuję, jakbym trochę w Tajlandii była. A wiecie, że w Tajlandii to kawałek serca zostawiłam. Jaka przyjemna trasa teraz zrobiona w kamieniach. Patrzcie na ten wielki kamień, głaz tutaj. Ktoś sobie jaja robi, nie wiem czy to na szczęście, czy jak. Ludzie podstawiają takie patyczki, żeby ten kamień nie spadł. Coś mi się wydaje, że może na szczęście. Przeszliśmy jakieś 10 minut i już sceneria nam się zmieniła. Zamiast wysokich palm mamy już drzewa i to liściaste. No i kamienie, takie dróżki porobione tutaj. Tu jest skrzyżowanie, można iść tędy, omijając te plaże, fajne plaże ponoć, a my idziemy tędy w lewo, właśnie chcemy zobaczyć te 2 czy 3 plaże. Tutaj jest ścieżka, która idzie dalej, ale tam było napisane salida, czyli wyjście, ale tutaj też jest jakaś, nie da rady? Nie, zamknięte, aha. Kolczasty, tutaj przecięty, ale dalej jest. No dobra, to wejdziemy tam i tam jest jeszcze jedno wejście dalej. Zobaczymy. Patrzcie, jaka jaszczureczka piękna, zielona. Wcześniej widzieliśmy jeszcze większą, ale zdążyła nam uciec. A ta jak pozuje ładnie. Ludzie idą, zaraz ucieknie. O, już ucieka. I jesteśmy na kolejnej plaży. No bez mikrofonów to może tutaj ten wiatr trochę przeszkadzać. Tak się ta plaża prezentuje, też pięknie. Tam wspominaliśmy, że ceny dość wysokie, a tutaj jeszcze wyżej. Tam piwo, z tego co pamiętam, kosztowało chyba 9 000, małe, a tutaj już 12, czyli... Woda mała, znaczy 620 ml 12, na tamtej plaży... Tak, to więcej niż na lotnisku. 6 chyba, albo 8, tak mi się wydaje. Za litrową było 10 w każdym razie tam na plaży. No sporo, naprawdę dużo. Tu widzimy, że jest jakieś wyjście na plażę, jakaś taka ścieżka. Zaraz zobaczymy, co tu jest, jak to wygląda. Mam czapkę, dobra. Tak wygląda ta plaża. Piękna sprawa z jednej i z drugiej strony. Wygląda na to, że idziemy na kolejną plażę. Dzisiaj tych plaż pozwiedzamy sporo. Oj, ta to piękna, piaszczysta, duża. Może tam dalej, a tutaj jeszcze jest plaża. Polatamy jeszcze tutaj chwilkę, bo ładne widoczki. Tam też widzę, jest jakaś restauracja, stoliki porozstawiane. Widzicie ją? Nie tą panią w górnym lewym rogu, tylko na środku. Zieloną jaszczurkę. Pięknie pozuje, wygrzewa się na słońcu. O, rusza się. Tutaj też jest jakiś bar i też jest jakaś restauracja, zaraz zobaczymy na ceny. To jest informacja dla ludzi, którzy idą z tej strony, w którą my teraz idziemy i o co chodzi już wam mówimy. I to jest pierwsza plaża, na której można się kąpać. Te, co już będą przed nami, niestety zbyt duże prądy, niebezpiecznie. Można sobie tam zrobić krzywdę. W najgorszym wypadku nie wrócić z tego parku. Dokładnie. Ale zapłacone ubezpieczenie jest, więc rodzina by dostała odszkodowanie. Ale teraz tak rozmawialiśmy, bo tutaj po drodze niby są te punkty, gdzie powinien siedzieć ratownik, a ich nie ma. Flaga jest wywieszona akurat tutaj żółta, na innej plaży była czerwona, gdzieś tam była zielona, także tylko na tej naszej, na pierwszej, co się rano kąpaliśmy, był ratownik albo bardziej ktoś, kto obserwował te łódki i kazał nam wychodzić z wody, bo łódka podpływa na przykład. A tak to jakbym tutaj weszła i coś by się stało, to nikogo by nie było. A zapłacone, ubezpieczone. Właśnie. Tu jest jeszcze jakiś niewielki punkt widokowy koło tej plaży, zaraz zobaczymy. O, tutaj kolejna plaża, ale tutaj też mamy, patrzcie, jest plaża, a tutaj namorzyny, palmy, z tyłu góry, no piękna sprawa. Czapka mi spadła, więc musiałem zejść na tą plażę, zaraz wam pokażę jeszcze jak to wygląda, ale wieje. Tak wygląda to z poziomu plaży. Tam my siedzieliśmy na tych skałkach niedawno, tam o. W tym miejscu na trasie macie kolejne miejsce, jakbyście nie dawali rady, no to na koniu można jechać. Słynna palma ponoć, w którym sobie ludzie, influencerzy robią zdjęcia. Mari, jesteś influ? Wchodzisz?
Nie. Odpuszczasz? No tutaj jest O, pani tam też stryka zdjęcie tej palmie. za duża woda, moim zdaniem jest jakoś tutaj albo przypływ, albo coś i jak się zwalę to centralnie. A Marii od wczoraj ma takie szczęście, że obstawiam, że 90%, że Marii wpadłaby do tej wody. Za to Marcin próbuje swojego szczęścia, zobaczymy jak mu pójdzie. Ja mam to szczęście. W klapkach było trzeba iść. No widzę, tam nogi się kołyszą. O! I nie ma. Nie no, tu dobra. Jociu. No odważny jesteś. Marcin kucnął i mówi, że nie był to dobry pomysł. Ja to się tam nie wybieram. Jezu, matka! Nie tak źle, jak się złapiesz liści do środka. O, no dobra, chyba nie będę ryzykowała. Wygląda na to, że namówiłem Marikę. Nie, ja tylko tutaj. Nie, no dawaj dalej. Kawałek dalej. Jakieś mostki nawet na trasie mamy, ale my tutaj cały czas idziemy. Koło mamy te palmy, patrzcie. Piękne widoki, zdecydowanie lepsze widoki niż wczoraj były. Jakbym miał teraz obstawić, to wolałbym iść 2 razy w tą samą stronę niż tą, co my wybraliśmy. Ja też. Są też inni mieszkańcy parku, trzeba uważać. Jak widzicie, tą trasę można z takimi dzieciakami robić. No tą trasę, co my zrobiliśmy wczoraj, raczej nie polecamy. Jak widzicie, tutaj nawet ścieżka zrobiona z takich desek. No Marii coś tu wspomniała, że ona będzie na dłuższej trasie, ta ścieżka. Też się nie dziwię, dlaczego tutaj zrobione, bo tu czasami jest tak, że jest błoto. No teraz jest sucho, ale też widać, że jest mokro. Jak jest tutaj trochę popada, no to tędy pewnie ciężko przejść. Te się biją, albo to samiec i samica. Za ogon złapała jedna drugą i nie chce puścić. Ta jedna ucieka, o patrzcie, a ta ją trzyma. Który to samiec, a która to samica, jak myślicie? Ja bym obstawiał, że to z tyłu to samica. Gryzie, krzyczy. Kolejna piękność, zielona jaszczureczka. Pan coś tutaj sprzedaje, jakieś czekoladki, coś, jakieś kanapki, con queso, coś krzyczy. Takie bułeczki pan sprzedaje, o. Este es bocadillo con queso. Ay, Coś tam spadło. Ci wracają, zobaczcie, bo to są ludzie, którzy tutaj z tego parku, więc widać, że oni potrafią jeździć na koniach. Wracają z pustyni, o. Ten tak samo. Po drodze też jest Don Pedro. Taki hotel, można powiedzieć. Też widzieliśmy hamaki, eco-camping. Tam słyszeliśmy, też jest restauracja, więc jakbyście chcieli, to też można się tutaj zatrzymać. Sprawdzajcie sobie wszystkie informacje na Google najlepiej, albo gdzieś w internecie szukajcie, jak chcecie w takich miejscach spać. Bo często na bookingu tego nie ma, kolejne konie, tylko trzeba gdzieś tam się odzywać przez WhatsAppa najlepiej. Tutaj jest jeszcze inny dla waszej informacji, jakbyście chcieli, to sobie sprawdźcie po prostu. Zdecydowanie więcej rzeczy tutaj jest. Tutaj jest jakieś kolejne miejsce, można coś kupić, napić się. Po drodze mijamy jakiś kolejny kemping, ten już wygląda dużo lepiej. Są jakieś miejsca do spania, jest restauracja, tam widzę też są namioty, też są jakieś szałasy zrobione, też taki spory plac. Nie będę tam dalej wchodził, to nawet wygląda tak, jakby jakiś basen był gdzieś tam na środku. Tutaj jeszcze sprzedają soki, miejscowi Indianie. Tutaj jest droga, można iść już tą miejscowość, gdzie my idziemy, ale my idziemy jeszcze trochę dłuższą i tutaj przez kolejną plażę. Zobaczcie, jakie tutaj czaderskie drzewo mijamy, jak te korzenie tutaj się rozrosły. Tutaj puściło, tutaj jeszcze są. Ja, tutaj samo drzewo jakie jest ogromne. Ten to we mnie tam do morza. O ja! Aż tutaj to nie zauważyłam. No, niektóre te korzenie, no to naprawdę takie grube. No i to już by się na coś nadawało. To też jak ładnie poowijane. Z daleka to jak wąż wygląda. Tyle płaci się za wstęp. A patrzcie, trzeba tutaj uważać pod nogi, żeby się nie zwalić. A jeszcze skasowali nas po 5000 za drogę, żeby naprawiać drogę. Ajajaj, reklamacja będzie. A tutaj co my mamy? No, mrówki pracują. Pracusie. Tutaj jakieś drzewo widać się przewróciło. O, tak? Bez ogona? No. Poleciała? Ona też się pewnie, ten facet pewnie też się kłócił z kobietą i mu odgryzła. To Marcina teorie, tak. No i znowu doszliśmy do takiego lasu palmowego. No nie wszędzie on jest. Idziemy sobie trochę lasem liściastym i właśnie trochę takim lasem palmowym. A palmy jak są, to już jest plus 10 do trekkingu. Kolejne miejsce, gdzie sprzedają coś do picia, coś do jedzenia, ale tutaj raczej desery w postaci lodów. Można się schłodzić trochę, jakby ktoś chciał. Tak wygląda fragment tego parku. My weszliśmy tutaj wczoraj 11, tutaj na tym skrzyżowaniu skręcaliśmy na tą plażę, tutaj spaliśmy.
Dzisiaj przeszliśmy tutaj, o, jesteśmy dokładnie tutaj i jeszcze ta trasa nam została do 10. Mari zamówiła sobie loda kokosowego za 5, 4,50 w złotówkach wychodzi, mleczny, są też wodne jak chcecie, także na orzeźwienie coś. Dobry? Bardzo kokosowe. Lody zjedzone, reklama zrobiona panom, bo mówią, że tutaj coś słabo, wszyscy mówią tylko gracias, gracias, nikt się nie zatrzymuje. Ale naprawdę dobre, pan powiedział, że naturalne, no i ten smak kokosa był wyczuwalny. Teraz panie dostały mangowicze, no właśnie cały czas się bije z myślą jeszcze, czy nie spróbować, to jest zielone mango i panie jedzą to z solą. No, tak jak ja jadłam w Tajlandii mango to zielone z solą, to one tutaj też jedzą. No właśnie ja panie namówiłem, panie już szły tam dalej, ja mówię, że dobre lody, a panią tak, tak, no i tam się zastanowiły chwilę i zostały. Także pan zarobił dzięki mnie. I powiedział, że tak samo naturalny smak, że tego już więcej takiego tak naturalnego smaku to tutaj nie dostanę nigdzie. No to akurat już kłamstwo sprzedawcy, wiadomo, każdy sprzedaje swój produkt. Szukam tego smaku, już sobie zapisałam jak to się nazywa, żeby pamiętać. Idziemy na plażę, bo już blisko. Wychodzimy z lasu, od razu po tej stronie kamienie, przed nami jakieś namorzyny, palmy też wystają. Tam już pewnie jest plaża przed nami. Chciałem powiedzieć, wygląda na to, że będziemy, ale tu jest zamknięte wejście, zabite dechami z tej strony. Tutaj jest zakaz kąpania się, konkretne fale. Za to na tej plaży żyją inne zwierzaki. Żółwie pewnie tu przypływają składać jaja. Tutaj też piękny widok na kawałek plaży, kamienie, piękne morze i fale, no ale też jakoś tutaj nie można wejść. No musimy iść tymi krzakami i gdzieś tam dalej. Powiem wam tak, dla upartego tutaj nie ma problemu, można gdzieś tam się wcisnąć przez te krzaczory. Zresztą nie trzeba kombinować, tutaj można by było, ale tam było napisane, żeby nie chodzić po tej plaży, bo tam żółwie składają jaja, więc nie będziemy się pchać, nie będziemy zakłócać tego porządku, który tam już pewnie jakiś jest ustalony. Także idziemy dalej, będzie jeszcze tam dalej na końcu punkt widokowy, będzie widać. No, Mari lubi oglądać fale, ale nie lubi wchodzić do nich za bardzo. No, ale dzisiaj się przełamałam, walczyłam trochę ze strachem. Wczoraj mówiłam do Marcina, nie wejdę. No i zresztą dzisiaj rano też. No ale zrobiło mi się gorąco na tej plaży, przebrałam się, no i... Jak było? Super! Nie było super. strasznie. Ale jak ja weszłam, no to już Marcina musiałam trzymać, bo tam gdzie on stał to ja nie miałam dna, a jeszcze wiecie jak te fale, no to idziecie tym bardziej tam z... No pół metra, no może przesadzam, ale ileś tam do góry idziecie. Tak, no i później jak sama zostałam, no to tak... No od razu jest spad i od razu tak woda dotąd. Także jakbyście byli z dziećmi, no to uważajcie. Ale dałaś radę. Dałam radę. I dochodzimy na punkt widokowy na tą plażę. Tutaj widzę, już ktoś sobie zdjęcia pstryka. No piękny widok na tą plażę. Mari nie zauważyła drzewa na środku. To już zmęczenie, moja droga. Dawaj. Tam panu biznes nie idzie, bo tutaj ktoś wcześniej sprzedaje lody. Jak ktoś ma zamiar kupić loda, no to właśnie patrząc po obrazkach to kupi tutaj, bo szybciej. Tutaj są lody, a jeszcze zobaczę. Tutaj jakiś widok pewnie. O, tam jest kolejna jakaś plaża. Ale tam już raczej nie będziemy szli, bo trzeba iść tam dżunglą trochę tam i później odbijać. To już chyba nie na naszej drodze, jeszcze się zastanowimy, ale też ładny widok. Sprawdziłem tą plażę obok, co wam pokazywałem, to teraz byśmy musieli iść prawie 1,5 kilometra i później się wracać jeszcze ponad kilometr. Było lekko pod górę, teraz w dół, nadal przez jakąś dżunglę. Tutaj cały czas, jak się przyjrzycie tutaj, o, tam, tego nie widzicie, a ja widzę cały czas Morze Karaibskie. Już niedaleko. Teraz mamy trochę schodów do pokonania w górę. Oj, kondycji nie ma, co? Na ciebie czekam. A, no dobra, idę. Ale powiem wam, wczorajszy trekking dał nam trochę w kość. No i kolana, czuć po kolanach i po barkach, więc z tymi plecakami dosyć ciężkimi to niełatwa sprawa, aczkolwiek trekking jest bardzo przyjemny. Pewnie większość was będzie wchodziła tą stroną, w którą my teraz będziemy wychodzić, więc do pokonania dość łatwa ścieżka tutaj. Wzniesienia nie są duże. Są te schody, ale przyjemnie się idzie, można odpocząć też. Dużo już nam nie zostało i widzę, że tutaj jakieś rękodzieła jeszcze ktoś sprzeda, jakieś torebki. Co tu jeszcze mamy? Jakieś wisiorki na rękę, jakieś opaski. Tutaj jest jakiś punkt medyczny, też widzę, jest jakiś ambulans. On pewnie tutaj stoi cały czas, że w razie co właśnie... O, i tutaj po to było to ubezpieczenie, żeby trzeba pokryć koszty ambulansu, bo jak coś, to te panie pewnie wsiadają i w sumie nigdzie nie jadą, bo mogą przyjść tylko jedynie. Ale to taka droga, zanim ktoś, naprawdę jakby ktoś potrzebował i coś by się stało, ja nie wiem. No zawsze lepiej, jak ktoś przyjdzie po 2 godzinach niż w ogóle. No tak, helikopter szybciej chyba, nie wiem, by No wysłali, gdzie jakby coś tam? poważnego. No tak, no jak się ktoś połamie, to tak. No, a tak to tutaj ciężko przez te trasy. Jak oglądaliście nas w ostatnim odcinku, to widzieliście, że chcieliśmy iść do tej wioski, ale ona jest zamknięta do 8 lat. A tutaj nadal jest znak, że ona jest. Nawet nie jest przekreślone. Zostało nam jakieś 200 metrów do końca i czeka na nas niespodzianka.
a nagrodą są te busy. Oj, zaraz wam powiem, jak to wygląda tutaj. I tymi autobusami można pojechać do Zaino, to jest taka miejscowość do tej głównej drogi. Kosztuje to, powinno 5, niby 6 to kosztuje. Albo też do Santa Marta za 45 000, czyli 40 powiedzmy złotych, ale my jedziemy do głównej drogi i tam złapiemy sobie już autobus. No prawie mieliśmy czekać na następnego busa, ale wsiadamy, tutaj mało miejsca, ale damy radę. Jedziemy, przed nami jakieś 4 km. Ja tu siedzę na schodach, Marika na tym przednim siedzeniu. A jedziemy po normalnej, zobaczcie, asfaltowej drodze. Kierowca zasuwa. Marcin, trzymasz się tam? Tak, ale są ludzie, którzy idą tą trasę, więc jak chcecie, to i tak możecie sobie przejść tą całą trasę, bodaj te ponad 4 km. Jesteśmy już tutaj przy głównej drodze. Cała trasa dzisiaj zajęła nam 3 godziny 10 minut. Na pieszo zrobiliśmy 9, no na zegarku 9,5 km nawet, więc o jakieś 5 mniej niż wczoraj, ale ta trasa elegancko, taka spokojna, fajna. No, jakbyśmy mieli iść, to ja bym wolała w tę stronę iść 2 razy. Tutaj od razu miasto i życie. Pani sprzedaje zupę, pewnie z owoców morza, często popularne. Okazało się, że tutaj dają wszystkim zupę tym, co wychodzą z parku. Może to w cenie biletu? Mari, zupa super, naprawdę posmakuje ci. Takiej potrzebowałem. Udało nam się od razu złapać autobus, więc Marika już zapłaciła za bilety i wsiadamy, jedziemy do Santa Marta. Dostaliśmy oficjalny bilecik i co się okazuje? Bo ja zapytałam pana, kto tu w ogóle to sprzedaje, bo ktoś mi wciska bilet, mówi 20-20. Ja zapłacę, a on mi, wiecie co, wciśnie kit, bo tutaj normalnie biletów nie dają takich oficjalnych. Ale patrzcie, pan w koszuli z parku Tayrona i mówi, tak, już nie będziesz płaciła w środku, więc zachowaj ten bilet. A co To się okaże jeszcze. A co do jedzenia, no to właśnie jest jakiś strajk lokalnej społeczności i dlatego dzisiaj i jutro tylko rozdają to jedzenie. I tamten pan, który na początku mówił 45 000 do Santa Marta, ale jak weźmiecie sobie tego busa i pojedziecie tym lokalnym autobusem, to wyjdzie was 16. Tutaj tym autobusem jeszcze Indianie jadą właśnie z tego parku Tayrona i oni na jakąś plażę i zobaczcie, pan w butach, ale dziecko, córka i żona na boso. 4,5 godziny i jesteśmy w Santa Marta. Ja jeszcze przed głośnikiem stanęłem. Krzyczy coś mi tutaj. O proszę, jakie ryby pan robi tutaj, na świeżo szykuje. Jesteśmy już w naszym starym hotelu, ale będziemy spać w pokoju prywatnym, nie z łóżkami pojedynczymi, musimy odpocząć. Tak wygląda nasz pokój za 120 zł. Łóżko, no to naprawdę jest wielkie, king size moim zdaniem, ogromne. Materac wydaje się być ok. Tak, potrzebujemy właśnie takiego. I tutaj łazienka. O, to ja już w gaciach. A, jakby ci nie... I łazienka, kibel otwarty. A czy był zamknięty? Bo już korzystałem. Bo dawno nie było zamkniętego. Dobra, idziemy na basen. A tak wygląda nasz hostel. Tutaj są pokoje hostelowe. My wzięliśmy dzisiaj prywatny. Tutaj jest jeden basen, jakaś syrena tam sobie pływa w basenie, a my idziemy na inny basen, taki, który jest na samym dachu. No fajna opcja, fajny hostel, naprawdę. Fajni ludzie, fajna obsługa, fajni ludzie też tutaj przyjeżdżają. Także o, też jest kuchnia, można sobie gotować. Może my coś sobie tutaj skrobniemy dzisiaj na kolację. A tak wygląda u góry. Jest bilard, restauracja, no i ten basen. A z basenu fajny widok też na katedrę. Powiedz coś, jak ci się... Jesteś opalony dzisiaj. Jestem, czuję. Gdzie się tak opaliłeś? W parku Tayrona, który dzisiaj jest za darmo, a my wczoraj zapłaciliśmy. Powiedz Marcinku, jak ci się podobał wypad do parku Tayrona? Jestem zdziwiony, dlaczego tutaj ładne plaże są tylko w tym parku Tayrona, tam gdzie jest ładne. Może dlatego tak sobie wyznaczyli, bo za parkiem Tayrona z jednej i z drugiej strony to te plaże już są słabe, bym powiedział, gorsze niż w Polsce. A te tutaj są bardzo ładne, bo i palmy, i piasek, i coś tam jest zbudowane i można zjeść, chociaż drogo, ale infrastruktura ładnie to wygląda. A jakie dałbyś tipy ludziom, którzy się tam wybierają? Jak są przy kasie, no to bierzcie tylko wodę i gacie na zmianę i tyle. Jak chcecie coś zaoszczędzić, no to wiadomo, trzeba wodę wziąć ze sobą. Śniadanie 30, 50 000 obiad, 50 000 kolacja, więc ceny wysokie. My się przygotowaliśmy na to, jak chcecie trochę zaoszczędzić, no to weźcie sobie jakieś jedzenie, ciastka, przekąski, a jak macie siano na to, żeby tam zapłacić, no to sama woda i mówię, gacie. Wróciłbyś? Nie, gdyby to kosztowało mniej, no to tak, ale tak to nie ma sensu. Ja na świecie już widziałem podobne rzeczy i też za darmo, więc jakby okej, zobaczyć, ale nie to, żebym tam wracał. Wysłałam bratu kilka zdjęć, powiedział, to jak Tajlandia. A dzisiaj po drodze też mówiłam, że niektóre plaże czy te skałki to wyglądają tak, Tajlandia, jak Filipiny, Koto. to przypomina, tak.
A która trasa podobała Ci się bardziej? Malownicza trasa jest tą, co wracaliśmy, tą, co szliśmy dzień wcześniej, wymagająca, strome zejście. Zresztą tutaj jeszcze jest pamiątka po wczorajszym dniu, jak się wywróciłem, podrapaną mam rękę. No i też nie wiem, czy przez to się transmitter nie rozwalił do mikrofonu, bo przestał się łączyć z telefonem, bo jak spadałem, a miałem telefon w ręku, to uderzyłem tym transmitterem o ziemię, więc Marika zgubiła mikrofon, ja może popsułem transmitter, więc nie wiem, czy nie będzie trzeba zainwestować jakieś pieniędzy znowu w mikrofony. To jeszcze podsumuj koszta. No nie wydaliśmy dużo jak na to, co moglibyśmy tam wydać, gdybyśmy nie byli na to przygotowani. 340 zł wydaliśmy około na ten park, na jedzenie i na wejściówki. A i też na spanie. Spanie było 140 z tego, 1000 peso, no to jest jakieś 120 parę złotych. Później było wejście za park 169 tysięcy. Z ubezpieczeniem. Z ubezpieczeniem, tak, bo trzeba kupić ubezpieczenie, ale jak będziecie wchodzić, to możecie, jak będą was pytać, na ile czasu wchodzicie, to powiedzcie, że wchodzicie na 1 dzień. My też tak zrobiliśmy, ale zostaliśmy 2, bo oni tam sobie liczą za jakieś ubezpieczenia. Najwyżej dopłacicie przy wyjściu, Tak, jakby ktoś was jak pytał. będą chcieli, to zapłacicie przy wyjściu, no i reszta to są transport, dojazd. No powiem wam, że zapłaciliśmy najmniej, ile mogliśmy. No i z tego jeszcze około 50 wydaliśmy jakby na swoje jedzenie przygotowane, ta pasta jajeczna, jakieś przekąski, ale sporo z tego nam jeszcze zostało, także wystarczy na kolejne dni ciastek. My zabraliśmy ze sobą wodę, która nam wystarczyła na te 2 dni. Tutaj zapłaciliśmy 1000, a tam trzeba było dać 10, 12, w zależności od miejsca. Za tę samą Za butelkę za litrową. litrową wodę. Czyli to jest jakieś 10-11 zł za litrową wodę, więc lekka przeginka tam. My wzięliśmy ze sobą ile litrów, przypomnij? 9,5 mieliśmy litra gdzieś. No i starczyło na styk. Tak. W tym hostelu super, bo oni tutaj serwują darmową kawkę dla wszystkich przez cały dzień. Marika teraz bierze z mlekiem. W tym hostelu zawsze jest coś do roboty wieczorami. I tym razem jest food testing, no ale tak słabo. Ostatnio jak tutaj byliśmy, to było lepsze wyżerki, nie? Empanady były? Empanady, tak, i słodkości. A teraz na łatwiznę poszli. Izaka. I wszystko ze sklepu. Mamy jeszcze pół godziny do zamknięcia sklepu, więc idziemy szybko na zakupy. A tak właśnie często wyglądają ulice w Santa Marta. Tam też, zobaczcie, też niezły syf. Tam też ktoś przebiera śmieci w koszu. O, tutaj mamy jakieś ciastka, wafelki dla ludzi tutaj. Tak, o, Marika daje, ja też jeszcze mam jakieś, zaraz spotkamy. Wiemy, że tutaj sporo ludzi takich jedzenia szukają w tych workach, także to, co nam zostało z tej wyprawy, to się podzielimy. Patrzcie, jakie cudo, mamy ostatniego kurczaka, a często kupujemy te kurczaki, bo są dobre, a dzisiaj sobie zrobimy go z makaronem. I ostatni był, więc musiałem trochę podbiec. Oczywiście cebula do tego. Cebula musi być. Temu panu, który siedzi z tyłu, też ma taką chorą nogę, o lasce chodzi, widzieliśmy go już kilka razy, też mu daliśmy cały worek takich rogali. Idziemy teraz odebrać nasze plecaki ze starego hotelu. Mamy jeszcze tam jakieś krakersy i wafelki. Przyszliśmy coś ugotować właśnie do kuchni. Marika już też sobie zapakowała na jutro. Tutaj jeszcze pesto tylko brakuje. Ja zaraz te papryczki jeszcze wrzucam i robimy na 2 patelnie, bo Marika chce pesto z makaronem, ale bez kurczaka. Ja mam z kurczakiem. Taka porcja mi się dzisiaj należy po tym parku Tayrona, po 2 parkach, znaczy po 2 dniach. Marika ma tutaj z boku trochę kurczaka i papryczkę. Taka randka z mojej strony, moja droga, dzisiaj. Smacznego. Dziękuję, smacznego. To już wszystko w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, i jestem ciekawy, co myślicie o parku Tayrona po obejrzeniu tych 2 odcinków. Jeżeli nie oglądaliście jeszcze pierwszego, to zachęcam do obejrzenia. Kolumbijczycy uważają, że to jest najlepszy park w Ameryce Południowej. Są dumni z tego parku Tayrona, także jestem ciekaw, co wy o tym myślicie. I jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie, subskrybowanie, lajkowanie. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!